Cześć, tu Kasia, witam Was na moim kanale Darty Beauty i w dzisiejszym filmie będę testowała sobie kilka nowości marki Golden Rose. Niektóre z tych rzeczy już od jakiegoś czasu są w sprzedaży, niektóre pojawiły się dopiero niedawno, ale generalnie chciałam sobie zebrać to w jeden film i po prostu coś takiego dla Was nagrać, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Więc zacznę sobie oczywiście od podkładu i jest to HD Foundation Golden Rose i słuchajcie, HD Foundation High Definition i on powinien, będę na bieżąco tutaj sobie tłumaczyć, ukrywać niedoskonałości. Posiadam średnie krycie, jest lekki, nawilżający i nie zawiera żadnych parabenów. Więc słuchajcie, mamy tutaj takie opakowanie 30 ml, ono kosztuje coś około 32 zł. Taka jest mniej więcej jego cena. No, mamy całą taką serię ze złoto-czarnym designem, całkiem to w sumie jest ładne. I słuchajcie, ja mam ten podkład w kolorze 105 Cool Sand. On może być, szczerze mówiąc, na mnie troszeczkę za ciemny, ponieważ jak go kupowałam, to miałam na sobie samoopalacz, ale ja do tego samoopalacza powrócę albo, no mam nadzieję, że chociaż trochę się tego lata opalę, więc teraz jeśli będzie to wyglądało trochę dziwnie, będzie za ciemne, to bardzo przepraszam, ale zdecydowałam, że jasnego podkładu nie będę brała. A właśnie gama kolorystyczna tych podkładów jest bardzo ciekawa, ponieważ można tutaj wybrać sobie 101 albo 102, które są już naprawdę jasne. Ja zazwyczaj właśnie w podkładach biorę sobie jedynkę albo dwójkę, a tutaj wybrałam kolor 105, więc słuchajcie, naprawdę jest dobrze, ponieważ fajnie, że można znaleźć coś jasnego. Ja zazwyczaj mam z tym problem. No i nakładam go sobie na rękę. Będę go nakładać na twarz Beauty Blenderem chyba. Tak będzie najlepiej. No i zobaczymy. Z tego co widzę, to słuchajcie, nawet ten kolor nie jest tak tragiczny. Nie jest aż tak jasny. Niesamowite. Jeszcze nic co by w sobie zawierało piątkę. Nigdy na mnie nie pasowało. Trochę mi niefajnych tych rzeczy na twarzy teraz wyskoczyło, więc szukajmy pozytywów, przynajmniej zobaczymy, jak ten podkład sobie z nimi poradzi, bez korektora na razie. W zasadzie powiem Wam, że ten podkład zaczerwienienia w miarę wyrównał. Oczywiście nie przykrył wszystkiego jak maska, ale on nie do tego został stworzony. Ale w sumie na razie jestem zadowolona. On jakby trochę przykleja się do skóry, jakby to powiedzieć, czuć go na skórze. Czy jest lekki? No, bardzo ciężki nie jest, ale to jest jeden z tych podkładów, które naprawdę czuć na skórze. One się dosyć mocno świecą, mocno lepią, na pewno trzeba będzie go zaraz zmatowić, ale czuć go na twarzy, on się tak idealnie nie wchłania, no ale nie oczekujmy, że w sumie coś się wchłonie idealnie jak krem, w końcu jest to podkład. Ok, i zanim sobie to wszystko przypudruję, jeszcze nałożę sobie korektor. Jest to korektor, słuchajcie, z tej samej serii HD Concealer, High Definition Concealer i jest to korektor, co tutaj piszą, Longwear Full Coverage, czyli jest to korektor o pełnym kryciu, ma długo się trzymać na naszej twarzy, ma wszystko oczywiście tutaj nam zakryć i podobno ta gąbeczka, ja już sobie go szczerze mówiąc raz użyłam, więc ta gąbeczka nie należy do najczystszych teraz, ale ta gąbeczka ma nam podobno ułatwiać jego blendowanie. Słyszałam, że niektórzy mówią, że ta gąbeczka nie jest zbytnio higieniczna, ale szczerze mówiąc to jest korektor dla mnie, więc w sumie mi to jest obojętne, czy jest higieniczna, czy nie higieniczna, nikt inny nie będzie tego używał. I jeśli chodzi o korektor, to ja mam kolor numer 03. I słuchajcie, tutaj również kolor numer 1, z tego co pamiętam, dwójka była różowa, a kolor numer 1, słuchajcie, był praktycznie biały, więc jeżeli któraś z Was szuka bardzo jasnego korektora, to polecam Golden Rose numer 01, bo naprawdę był za jasny nawet dla mnie. No, może go sobie tak odrobinę, tutaj można go wyklikać. Odrobinę tutaj. Ja słuchajcie, już odeszłam od robienia takich mocnych trójkątów. Oglądałam film Wayne'a Goose'a, jeśli aż tak się wymawia jego nazwisko, taki makijażysta. I on mówił, że robienie trójkątów pod okiem takich dużych to jest błąd, ponieważ potem to nam się roznosi na całą twarz. Nie ma potrzeby nakładania aż takiej ilości korektora, ponieważ zobaczymy, można go rozetrzeć Beauty Blenderem nawet w takiej ilości. On zdecydowanie wystarcza. Jakbyśmy zrobili trójkąt, no to by nam poszło na po prostu całą twarz. Nie mam talentu do tłumaczenia, on to jakoś lepiej wytłumaczył. W każdym razie blenduję to tym samym Beauty Blenderem. Widzicie, ten korektor sobie bez problemu tam dochodzi do lewej strony, a no i powiem Wam, że korektor rozblendował się raczej dosyć prosto. Na pewno ma dobre krycie. Jakbym nałożyła go więcej, to myślę, że nie wiem, tutaj chyba cholera, ten korektor będzie za jasny do przykrycia mi tych niedoskonałości, no ale zobaczmy. Ma naprawdę ma dobre krycie. Dobrze się blenduje, nie ściera się to wszystko. Dobrze się zachowuje z tym podkładem. I szczerze mówiąc, ja jestem z niego bardzo zadowolona.
bo możliwe, że on zastąpi mój ulubiony korektor z Sephory, ponieważ ma dużo lepsze krycie niż ten korektor z Sephory. Jak dla mnie ta gąbeczka jest w porządku. Nie mam z nią żadnych problemów, więc nie no, super. No i teraz wszystko sobie, słuchajcie, przypudrowałam. Wziąłam sobie puder Laury Mercier, którego zawsze używam. I szczerze mówiąc jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Nie robi ten podkład i korektor w połączeniu, nie robię żadnej maski, ale zdecydowanie to wystarcza, ponieważ korektor bardzo dobrze kryje, czyli to, czego podkład nie zakryje, to zakryje nam po prostu korektor. Nie no, spoko. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać na twarzy, czy nam się to nie zważy, ale jak na razie jestem zadowolona. Ok, słuchajcie, trochę się tutaj do Was przybliżyłam, ponieważ będę teraz robiła sobie brwi i będę testowała tę oto kredkę. Jest to nowa kredka Golden Rose Eyebrow Powder Pencil i ja mam tę kredkę w kolorze numer 104 Brunette. No i słuchajcie, wydaje się, że jest to zwykła, klasyczna kredka, ale ona jest o tyle ciekawa, ponieważ jest to powder pencil, czyli kredka pudrowa. Podobno można również jej używać na mokro, nie wiem, dodać jakiegoś Duraline'a albo fixera i wtedy ona zachowuje się jak pomada, ale ja dzisiaj będę sobie jej używać na sucho i zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Z jednej strony ma taką szczoteczkę, więc zrobię z niej użytek i brwi sobie wyczeszę. Ok, więc sobie po prostu ją tutaj delikatnie uzupełnię brwi. Słuchajcie, ona rzeczywiście jest taka lekko pudrowa. Można by było porównać malowanie albo rysowanie tą kredką do rysowania suchymi pastelami, ponieważ ona odrobinę się tak zachowuje, ale przypuszczam, że jest to dobre, ponieważ widzę, że jest w miarę dobrze napigmentowana, ale przypuszczam, że jak zrobię się jakiś właśnie błąd, to można to bardzo dobrze rozleczyć, ponieważ to jest bardziej pudrowe. Fajna jeszcze sprawa również tutaj jest z gamą kolorystyczną, ponieważ ja zazwyczaj mam problem ze znalezieniem odpowiedniego koloru dla siebie. Ja lubię kolory, które nie są super ciemne, ale są w miarę... Są to kolory w miarę chłodnym odcieniu. No i wiecie, nie zawsze da się coś takiego znaleźć, a tutaj pamiętam, że miałam dwa kolory do wyboru i zastanawiałam się, który wziąć. Wzięłam ten chłodniejszy, ale był odrobinę cieplejszy i w zasadzie dla mnie też by się nadał, więc naprawdę kolory są fajne. Wiecie, bardzo prosto się tej kredki używa, jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ można, ja dosłownie leciuteńko dotykam nią swoich brwi i ona naprawdę jest dobrze napigmentowana, dobrze rysuje. Wiecie, niektóre kredki są takie, że po prostu ledwo człowiek dotknie, a już robią wielką plamę. A tutaj naprawdę jest to łatwo wszystko uzupełnić. Tutaj przy początku brwi trochę sobie to oczywiście lżej uzupełniam. Nie, słuchajcie, moim zdaniem jest ok. Uzupełniło to te brwi całkiem naprawdę ładnie. Wystarczy teraz tylko jakiegoś przejrzystego żelu sobie do tego dodać i jest spoko. No ja jestem naprawdę zadowolona, ponieważ bardzo łatwo tej kredki się używa. Po prostu bardzo łatwo się ją nakłada, a ja, wierzcie mi, mam problem ze swoimi brwiami. Jakoś mam takie brwi, że nie wiem, jakoś często sobie po prostu nie mogę z niej poradzić i chyba będę tej kredki używać teraz naprawdę często. Super! Póki jestem przybliżona do Was, przetestuję sobie jeszcze jeden produkt. Słuchajcie, jest to pomadka. Jest to Golden Rose Soft Matte Creamy Lip Color i to jest po prostu nowa wersja ich chyba dobrze wszystkim znanych matowych, płynnych pomadek, ale ta pomadka tutaj ma nową formułę, słuchajcie, ona powinna być dużo delikatniejsza i ona nie zastyga aż tak mocno jak te ich oryginalne pomadki i w sumie mnie to cieszy, ponieważ ja wolę, jak coś nie zastyga aż tak mocno, wolę jak się już trochę zetrze i później to sobie dołożyć, niż jak coś się zeschnie po prostu tak mocno, że potem zaczyna się kruszyć, a ja nie mogę wtedy takiej pomadki ani dołożyć, ani nic z tym zrobić, no i jest jedna wielka kicha. I ja mam tę pomadkę, słuchajcie, w kolorze numer 101. Nie wiem, jak to teraz będzie się prezentowało bez makijażu, ale nałożę ją sobie na usta, zobaczymy, jak się nakłada. No i w zasadzie, słuchajcie, pomadka jest gotowa, więc może trochę się od Was oddalę, nie będę aż tak cały czas przybliżona, bo trochę to jest creepy. Ok, oddaliłam się, żeby to wszystko było razem lepiej widać, ale na początek podsumuję sobie pomadkę i słuchajcie, ta pomadka zdecydowanie rzeczywiście posiada bardzo lekką formułę i bardzo łatwo i przyjemnie się ją dzięki temu nakłada, ponieważ naprawdę wystarczy 2 razy po ustach przejechać, ona jest już nałożona, jest przynajmniej w przypadku tego koloru, nie posiadam żadnego ciemniejszego, ale ten kolor jest bardzo dobrze napigmentowany, nakładam ją po prostu na dół, odbijam na górę, potem tylko wyrównuję i już w zasadzie wszystko jest zrobione. Ona rzeczywiście zastyga na mat, ale przypuszczam, no już trochę ją mam na ustach, więc mogę sprawdzić.
że jakbym sobie tak odbiła ją na ręce, no to coś tu nam będzie widać. Ale jak widać nie zeszła mi z ust, więc jest naprawdę, naprawdę ok. Chyba w zasadzie można ją porównać do pomadek z serii Suede od NYXa. NYX Lingerie Suede, czy po prostu NYX Suede. One też zastygają na mat, ale nie zastygają tak na amen. Ja najbardziej lubię tę formułę, ponieważ tak jak już wspominałam, można taką pomadkę bez problemu poprawić i jedna warstwa na drugą, przez to, że jest właśnie taka leciutka, nie zrobi nam krzywdy, więc jestem zadowolona i na pewno dokupię sobie, słuchajcie, inne kolory, ponieważ te pomadki, jak i większość produktów Golden Rose są po prostu niedrogie. Nałożyłam sobie podkład, nałożyłam korektor, zrobiłam sobie brwi i słuchajcie, nakręcę inny film, gdzie będę robiła makijaż dla Was i później w tym makijażu razem z podkładem i tą pomadką trochę pochodzę i wrócę tutaj, żeby ocenić, jak to w ogóle wszystko na mojej twarzy się trzymało, więc wracam za jakiś czas. Jestem w pełnym makijażu, jeśli chcielibyście zobaczyć, jak go wykonuję, to gdzieś Wam tutaj podlinkuję film. Ja tam testowałam sobie paletę Maxineczki, więc serdecznie Was zapraszam. No ale jestem już tutaj, co prawda nie wysiedziałam w tym makijażu aż tak długo, jakbym chciała, ale jestem już w stanie co nieco o testowanych produktach powiedzieć. Ok, może zacznę od podkładu i to niestety jest produkt, którym się najmniej polubiłam. Znaczy on nie jest zły, ale on dosyć mocno się świeci. Oczywiście ja go sobie zmatowałam pudrem, ale później jednak no trzeba by było albo przypudrowywać tą twarz od nowa, albo jakoś inaczej to matowić. Ja nie przepadam za takimi mocno świecącymi się podkładami, moim zdaniem czuć go na tej twarzy. Może on się jakoś straszliwie nie waży, pamiętam, że ktoś pisał, że się strasznie waży. W moim przypadku aż tak źle nie było, ale nie powiedziałabym, że jest genialny. No jest taki sobie, jest ok, w miarę ładnie kryje, ale po jakimś czasie zaczyna schodzić, zaczyna się świecić. No, widywałam lepsze. Natomiast ten podkład naprawdę jest niedrogi, więc jakość do ceny jest w miarę w porządku. Czy jest to mój ulubiony podkład? Na pewno nie. Ok, przechodząc do korektora, z korektorem się polubiłam dużo bardziej. Moim zdaniem on naprawdę dobrze kryje, zachowuje się ładnie, nie wchodzi mi jakoś straszliwie w moje zmarszczki albo zmarszczki, które wychodzą tylko po korektorze, mam nadzieję. W każdym razie naprawdę, naprawdę dobrze się go nakłada, dobrze się go aplikuje. Ja lubię tą gąbeczkę, którą tutaj mamy. Ona zupełnie nie przeszkadza i będę go sobie używać. Kolory ma fajne, więc jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o korektor. Tak samo, słuchajcie, z kredką do brwi, z brwiami, jak widzicie, nic mi się nie stało. Używa się jej naprawdę, naprawdę łatwo. Można ją rozblendować, można ją rozetrzeć, można nałożyć także jej więcej, żeby była mocniejsza. Na mokro jeszcze jej nie używałam, ale skoro da się jej użyć na mokro i zachowuje się jak pomada, no to jeszcze lepiej. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę ta pudrowa formuła jest dla mnie jak najbardziej na tak. Z kredką się bardzo polubiłam. I kolor również ma fajny, pozostałe kolory także są ok, więc jestem tutaj bardzo, bardzo zadowolona. Bo ja tak mówię, to nie są drogie produkty. Jak ja znajduję dobre, niedrogie produkty, to zawsze jestem bardzo zadowolona. No i na koniec chyba rzecz, którą się najbardziej polubiłam. Słuchajcie, bardzo się polubiłam z tą pomadką. Oczywiście ona po jakimś czasie, po paru godzinach nam zejdzie, jak zaczniemy jeść, zaczniemy pić, ona zejdzie, ale to jest pomadka, którą bardzo łatwo można poprawić, można jej dołożyć. Jest leciutka, w ogóle nie czuć jej na ustach. Naprawdę nakłada się świetnie. Teraz jak mocniej zastygła, bo wcześniej Wam pokazywałam, że ona się odbijała. Znaczy teraz też się trochę odbije, ale już dużo mniej jakby widać ją na ręce po tym, jak się czegoś dotknie, więc trzeba uważać, ale tak jak widać, dotknęłam się czegoś, ona nie zeszła mi z ust, jest naprawdę świetna. Uważam, że ta formuła jest lepsza niż ta poprzednia, a tamte pomadki wiem, że naprawdę dużo osób lubiło, więc te myślę, że znajdą jeszcze większą ilość fanów. Jestem zachwycona i bardzo podoba mi się ten kolor. Ja przypomnę, to jest kolor numer 101, jeśli by Wam przypadł do gustu. Więc w sumie z 4 produktów, z 3 jestem bardzo zadowolona, z jednego, no tak średnio. Więc wynik jest jak najbardziej dobry. Niestety nie testowałam pudru z tej kolekcji, ponieważ akurat z kolekcji HD, ponieważ akurat puder, w którym byłam zainteresowana, kolor, w którym byłam zainteresowana, był wyprzedany, no ale myślę, że puder jak puder. Myślę, że to by było najmniej ciekawe, więc mam nadzieję, że brak tego pudru wybaczycie. No i to by było na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że mój film przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, to możecie zostawić mi łapkę w górę. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego rodzaju filmów, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. I jeśli już subskrybujecie, to również naciśnijcie taki mały dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, aby moje filmy Wam się zawsze pokazywały, ponieważ inaczej no, te filmy pokazywać się nie będą. Więc widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia!